Dzisiejszy temat, który my dotkniemy, związany z widzeniem. Co my wiemy odnośnie wzroku? Na pewno zdecydowanie niewiele. Wiemy tylko tyle, że wykorzystujemy swoje oczy do patrzenia, a jakie oni mają zdolności i jakie mają funkcje w sobie, rzadko kto wie. Niektórzy ludzie domyślają się, niektórzy próbują praktykować, żeby rozszerzyć te zdolności. Chociaż jeszcze nie tak dawno, jakieś 100-150 lat temu, ludzie wykorzystywali swój wzrok w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa. A więc co się zmieniło? Zniknęły słowa, które nazywają pewne właściwości. Ludzie przestali na to zwracać uwagę i razem z tym odeszli od wszystkich subtelnych i innych właściwości własnych oczu. Nasze oko, ono ma w najgrubszym swoim znaczeniu, fizycznym znaczeniu, początkowych dwie właściwości. Ono może wchłaniać i może emanować, czyli rejestrować obrazy z zewnątrz i rzucać obrazy od wewnątrz. W niektórych księgach my przeczytamy, że wszystko to, co my widzimy na zewnątrz, jest odbiciem naszego mózgu. Poniekąd jest to prawda. Więc jak my możemy mówić o tym, że cokolwiek istnieje na zewnątrz? Rzecz polega na tym, że w istocie funkcyjnej samego człowieka jest dwa stany światła. Pierwszy stan związany ze światłem wewnętrznym, który nazywa się orpnimi. Drugi stan związany z obłoczeniem, który nazywa się orchozer albo ormakiw. Tych dwa stany określają od wewnętrznej i zewnętrzne procesy. Czyli realnie rzecz biorąc, jest to jedno i to samo światło. Niemniej jednak poziom dostępności do tych sił jest różny. I wszystko to, co wychodzi z wewnętrznego światła, czyli z orpnimi, my określamy jako wewnętrzne. A wszystko to, co znajduje się w obłoczeniu naszym, my określamy jako zewnętrzne. Stąd w pojmowaniu zwykłym samego człowieka również istnieją w rejestracji rzeczywistości dwa pojęcia. Kiedy światło wewnętrzne wychodzi z nas i drugie, kiedy światło trafia do nas właśnie przez oczy. Ormakiw, czyli zewnętrzne światło otaczające nas ze wszystkich stron. Ono może trafiać do człowieka różnymi drogami, w różnych miejscach. Lecz najbardziej istotnym punktem przyjęcia tego światła jest oczy. W zwykłej kulturze buddyjskiej, hinduskiej określenie jest, że światło, czyli siła bądź energia trafia do człowieka przez określone centra, czakramy, punkty wejścia. Właśnie to jest światło otaczające. Ono może być małe, duże i bardzo duże. Stąd zrozumiałym jest, że różni ludzie mogą pobierać różny potencjał sił i na to nie ma żadnej reguły. Czyli wszystko w tym momencie zależy od człowieka. Lecz nas interesuje na tym etapie to, co produkują nasze oczy. Spójrzmy to od kabalistycznego punktu widzenia od razu. Oko człowieka jako takie
jest nic innego jak prototyp duchowego procesu, który nazywa się wzniesienie Malchut z Pederosz na poziom Nikvei Einaim. I tam odbył się zivuk, światło wyłoniło się, znowuż tworząc ormakiw, i część opuściła się, tworząc duchowy obiekt, czyli orpnimi. Ten proces u nas odpieczętowany i on działa automatycznie. Nad nim nie ma co nawet się zastanawiać. On przejawia się jako ten wzrok, który my widzimy. Ale w momencie, kiedy na poziomie głowy światło podnosi się etapami, czyli od jednej sfery do drugiej sfery, ono dokonuje dokładnie ten sam proces, czyli uderza w binę, robi zivuk deaka, czyli odbija światło, i na skutek tego wyłania się promień. Oprócz tego, ten sam proces, jeżeli jeden raz nastąpił w duchowej rzeczywistości, on będzie objawiać się we wszystkich częściach stworzenia. I my rozumiemy, że to, co odbywa się w głowie, odbywa się w ciele. A to znaczy, że również pojęcie Nikvei Einaim istnieje w każdym duchowym obiekcie ciała. Jakby dziwnie to nie brzmiało, wzrok jest wszędzie. Nie tylko w oczach. W oczach my mamy wzrok najbardziej wyrażony. To jest główny punkt tworzeniowej istoty człowieka. I on wyraża się od najgrubszych poziomów do najbardziej subtelnych. A jak jest z wewnętrznymi organami? Resztą organów naszego ciała. Otóż w strukturze człowieka wszystko jest połączone. Nic nie ma oddzielnego. Wszystkie organy, jakie by tylko nie były, na poziomie swojego roż i na poziomie swojego Nikvei Einaim, powiązane z głównym procesorem, czyli z oczami. I wy na pewno już nie jeden raz słyszeliście, że wzrok u człowieka zwykły wzrok, może się zepsuć, kiedy choruje jakiś organ, bądź inne organy, czyli wiele organów. W tym momencie może nastąpić zepsucie. Wzrok może się zepsuć, kiedy cyrkulacja energii, siły w organizmie również jest zaburzona. To teoria jest znana. Co więcej, ona ma odpieczętowanie również i w duchowej rzeczywistości. Naruszenie awiutu w jakiejkolwiek części powoduje, że naruszenie idzie również u wszystkich częściach wyższych, czyli światło nie dochodzi. Wcześniej my mówiliśmy, że z poziomu wzroku człowiek powinien rozróżniać 7 kategorii różnego rodzaju patrzenia oczami i 7 rodzajów duchowego wzroku. Kiedy ja mówię patrzenia oczami, mówię dokładnie o fizyczny poziom, ale różne aspekty jego usubtelnienia. Niektóre z nich znane ludziom. Niektórzy próbują, kiedy spostrzegają aurę albo jakieś świecenie. To zaledwie pierwsze kroki, które jest dokonywane. Więcej o praktycznym zastosowaniu my będziemy z wami mówili później. Na razie nam trzeba chwycić
globalny obraz wszystkiego. Duchowy wzrok zaś, on ma inny charakter. Czyli jest to ta część widzenia, która bezpośrednio złączona jest z duszą. Na przykład, jeżeli my weźmiemy stan śnięcia i sny, które nam się śnią, to kategoria takiego widzenia ma odniesienie do duchowego. A to, że my widzimy sny podczas tego, jak mózg jest całkowicie wyłączony, to nie ulega wątpliwości. I chociaż współczesna nauka określa, że to jest reakcje mózgu, te bądź inne, ludzie, którzy zajmują się duchową nauką, w różnych kulturach zdają sobie, że to nie tak. Kiedy człowiek ma głęboki sen, jego mózg wyłącza się prawie w 95% i tylko niewielka część w tylnej części daje czuwanie na podświadomość, sterując takimi organami jak oddech, niektórymi procesami organizmu. Zaś wzrok fizyczny wtedy jest wyłączony. Co to znaczy? Za każdym razem, kiedy my wyłączamy pracę mózgu, my wchodzimy w subtelną sferę pojmowania duchowej rzeczywistości. Każdy obraz, który my rejestrujemy w duchowej rzeczywistości, on jest żywy i nie poddaje się logicznemu uzasadnieniu. Tam nie ma pojęcia myślenia, tam nie ma pojęcia zwątpienia. Z tego powodu, kiedy my widzimy sny bardzo wyraźnie i jasno, my ich również natychmiast przeżywamy w pełni swoich wewnętrznych odczuć. Ale kiedy my widzimy obrazy fizycznymi oczami, oni filtrowane przez nasze ego, napracowanie tego, co my skumulowały w swoim mózgu. Stąd fizycznymi oczami my możemy widzieć tylko i wyłącznie to, z czym mózg ma odwzorowania, czyli to, co już znajduje się w naszym mózgu. Jeżeli u nas przed oczami powstanie postać jakakolwiek, której my wcześniej nigdy nie widzieliśmy i nie ma z czym ją porównać w mózgu, fizycznie my ją nie zobaczymy. I to też jest znany efekt. Czyli my widzimy, że fizyczny wzrok, on ma ogromne systemy ograniczenia. W prostym znaczeniu tego słowa. Ale jeżeli my zaczniemy rozpatrywać wszystkie 7 kategorii wzroku, my zauważymy, że tak do końca nie jest. Ja nie mam dzisiaj zamiaru wam mówić o wszystkich szczegółach fizycznych wzroków, dlatego że temat troszkę inny jest, ale jeżeli my patrzymy wprost, my widzimy obiekt. Ale patrząc wprost i zwracając uwagę na kąciki oka w bok, my możemy widzieć zupełnie inne rodzaje rzeczywistości. Tak zwane zerkanie. Czyli patrzę wprost, ale uwaga jest na kąciku oka. Wtedy kącikiem oka pod określonym kątem ja widzę nieco inną strukturę reali. Kiedy nasze oko patrzy wprost, a uwaga skierowana w górną część gałki ocznej, obraz będzie jeszcze inny. My tu możemy rozróżnić w 2 kategoriach. Patrzenie w prawo, w lewo, bez poruszania się oczu, patrzenie góra-dół, bez poruszania się oczu. Obraz będzie nakładać się, on będzie jakby pod pewnym kątem zmieniać się. A wszystko idzie za tym, że główny obraz, który my rejestrujemy okiem, on ma obrys koła 360 stopni i kropka pośrodkowa.
I od zwykły proces widzenia my widzimy tą kropkę pośród koła. Koło jako igul, jako sfera duchowa albo jako obiekt, który odpieczętowuje się, a centrum to jest to, gdzie skupiona nasza uwaga, czyli miejsce tak zwanego ziewu DAK. I od teraz, zauważcie, tu już jest nie 7 rodzajów, ich jest znacznie więcej, ale ja mówię na razie tylko o 7, dlatego że oni odpieczętowują 7 duchowych sfirot, czyli Chesed, Gwura, Tiferet, Netzach, Hod, Jesod, Malchut, które znajdują się w Guf, czyli w ciele każdego obiektu. Tak samo i odpieczętowuje wzrok, właściwość każdej sfery. Ale w kole u nas jest 360 stopni, podobnie jak dni w roku. I każdy stopień ma odmienność swoją, czyli charakterystykę innej wibracji, która dochodzi do naszego mózgu. Wy na pewno zauważyliście nie jeden raz, kiedy wy zaczynacie o czymś myśleć, u was oczy jeden raz idą pod jednym kątem, na przykład w prawo, w górę, drugi raz przy myśleniu o czymś idą w prawo, czy tam w lewo, w dół, czyli oni nigdy nie patrzą w jeden punkt. Jak tylko zaczyna się myślenie, oko zaczyna biegać i szukać odpowiedniej wibracji, żeby doprowadzić do was odpowiedni obraz, który wy chcecie zarejestrować. Niestety ta zdolność nie została rozwinięta. I powiem wam szczerze, kiedy ze 3 lata temu ja byłem na wyjeździe z grupą i myśmy pracowali nad tym, wszyscy uczestnicy mieli bardzo, bardzo wielką trudność, żeby rejestrować nie 365, chociażby podstawowych 24 obroty, czyli 24 kąty, też była trudność. I trudność jest po prostu nie dlatego, że to się nie umie robić, a dlatego, że w ogóle człowiek o tym nie wie. Chociaż spontanicznie on to wykorzystuje. Popatrzcie, ja teraz wam mówię, a wy popatrzcie, jak wasze oczy zerkają w różne strony. Oni nie stoją na jednym miejscu. Czasami patrzą w górę, czasami w dół, czasami wprost. To właśnie i jest różnego rodzaju specyfika patrzenia, ale ona jest nieuświadomiona. I kiedy oko patrzy pod określonym kątem, ono wyłącznie przyciąga określony sygnał do siebie, przekazuje jego do mózgu i przeskakuje na inny kąt, a świadomie człowiek tego nie rejestruje. Mam nadzieję, że w praktycznych aspektach z czasem my nad tym popracujemy, dlatego że to jest ważny element. I jak wam wcześniej mówiłem, każdy kabalista powinien umieć widzieć. I widzieć nie po prostu zwykłym patrzeniem, a różnego rodzaju wizji. I chociaż to jest trudne, niemniej jednak ono daje otwarcie. Czyli człowiek wtedy nie mówi, że ja nie wiem. On po prostu rejestruje rzeczywistość na pewnych procesach. To dotyczy bardziej fizycznych oczu. Powiemy kilka słów o duchowych. Ja zacząłem mówić odnośnie sna, dlatego że to jest ta część widzenia, która najbardziej dostępna dla każdego. I jest możliwość zrobienia asocjacji. Dlatego że nie ma sensu mówić o czymś, czego człowiek nie może zarejestrować. Dla niego to będzie po prostu abstrakcja. A pamiętajmy, że Kabała jest nauką praktyczną. Wielki mędrcy z zeszłych czasów sięgali po ten rodzaj wzroku duchowego w różnych metodach. Na przykład od wschodnich regionów Chiny, Indie, do nas przyszło takie pojęcie jak medytacja. Jakby nie patrzeć, w procesie medytacji my częściowo uruchamiamy niewielki poziom duchowego wzroku. My mamy również takie pojęcie
jak marzenie. Ale marzenie nie umysłowe, kiedy my myślimy o jakimś obiekcie, a marzenie wizualne, kiedy człowiek zamyka oczy i zaczyna iść według swojego oczekiwania po własnych obrazach. My również na subtelnym poziomie możemy robić wgląd. Ja nie nazywam to słowami wszystko, tylko wam mówię o procesach, dlatego że słowa zniknęły. W innych językach, tam w rosyjskim, niektórych, białoruskim, ukraińskim jest wiele słów nazywających, ale my na razie pominiemy ten fakt. Próbujcie oprzeć się wyłącznie o procesy. Co to jest wgląd? Wgląd to jest umiejętność patrzenia przez pryzmat obiektu. Wgląd może być na poziomie subtelnych sfirot, czyli chesed, gwóra, fizycznego wzroku. Wtedy my nie zamykamy, a używamy oczy do patrzenia. No tam jest chesed, gwóra i tiferet też częściowo wchodzi do wglądu. Niższe sfirot już nie wchodzą do wglądu. A na duchowym poziomie my robimy wgląd, praktycznie rzecz biorąc, każdą sferą możemy robić, nawet i poziomem malchut. Jak oni się rozróżniają się w subtelnej części? Kiedy my mamy, inaczej powiem, kiedy my opieramy się o jakieś marzenie albo wizję, którą chcemy zobaczyć z zamkniętymi oczami, wizja ta może być wzniosła i niezwiązana z nami zupełnie, czyli w tym momencie jest znikomy awiut, i wizja ta może być oparta o dosyć silne pragnienie. Trudność widzenia jest większa, niemniej jednak obraz jest bardziej wyrazisty. I ten poziom wizji daje nam również, najniższy poziom wizji, malchut, daje nam również możliwości manifestacji obrazu. A wyższy jakby widzenia, wyższa forma wglądu, ona daje nam tylko luźny obraz, dający efekt niewielkiego poziomu przyjemności. Oprócz tego poziomu patrzenia u nas jest jeszcze tak zwane przenikanie. Przenikanie wzroku na fizycznym poziomie ono też może występować. Zazwyczaj na fizycznym poziomie przenikanie idzie w środkowych sfirot, czyli od gwóra, tiferet, necach, chod, niżej nie idzie, a wyższa sfera, chesed, ona nie używana do tego po prostu, ona ma inne zasady funkcjonowania. W duchowym aspekcie poziom takiego przenikania może być na wszystkich sferach robiony. I też on związany jest z realizacją albo manifestacją rzeczywistości. Na czym polega w ogóle przenikanie wzrokiem? Dam wam przykład na fizycznym poziomie. Czasami jest tak, że ktoś na was patrzy i wy odczuwacie w sobie, że tak jakby patrzy na wylot przez was. Jakby świerlił was wzrokiem, wywiercał. Niektóre osoby mówią, że od patrzenia tego, że czują, tak jakby nagi były. Czyli on jakby nie przenikał, to wwierca się tym wzrokiem. To jest rodzaj strumienia, dosyć intensywnego strumienia, który rzeczywiście pozwala na przeniknięcie wewnątrz. Rodzaj przenikania wewnątrz również jest wykorzystywany wzroku fizycznego
również jest wykorzystywany w różnych praktykach diagnostycznych, kiedy należy wniknąć i wgłębić się w różnego rodzaju przestrzeni, ale nie tylko. Na przykład wgląd i przenikanie w duchowym, ono może mieć charakter przesuwania wzroku w czasoprzestrzeni, bądź w miejsca odległe. Jak odległe? Bardzo odległe. Zazwyczaj u zwykłych ludzi poziom wzroku sięga albo tylko granicy Ziemi, niektóre nawet z trudem poruszają się po granicy Ziemi, ale tu trudności nie ma. Niektóre osoby wychodzą swoim wzrokiem poza granicę Ziemi, ale jaki powinien być nasz wzrok? Od przenikania ono powinno u nas, realnie u nas, bez problemu sięgać granicy naszego Układu Słonecznego. Dlatego, że to jest nasza integralna część. Poza układem fizycznym, czyli układem słonecznym, my możemy wykorzystać dla przenikania duchowy wzrok. Czyli w tym po prostu jak jest tak zwany poziom teleportacji obrazu z punktu do punktu. W praktycznym wykorzystaniu to jest dosyć często wykorzystywane przez ludzi w czasach medytacji. I jest sporo osób, które nazywają siebie, że kontaktują się z obcymi, z innymi planetami. Właśnie oni wykorzystują rodzaj przenikania albo rodzaje wglądu. Kto jak? Kto u kogo co rozwinięty jest. W tym momencie bez problemu mogą znajdować się w odległych przestrzeniach. Dla zwykłego człowieka z naszym poziomem rozwoju granica sięgnięcia zazwyczaj kończy się na poziomie naszej galaktyki. Ale to już naprawdę wybitne osoby. Poza granicę galaktyki rzadko kto wychodzi, dlatego że energii i subtelnych promieni dlatego jest niewystarczająco. Człowiek żyje w prymitywnym bardzo poziomie. Czyli jego główna centracja idzie na materialnym poziomie. I tu z powodu takiej przewagi, że materia zaczyna dominować, jego subtelna część się nie rozwija. A jak powinno być? Nasza energia powinna być rozdzielana i formowana równomiernie. I na wyższych poziomach, jeżeli potrzebna, przelewa się tam, i na niższych poziomach, jeżeli potrzebne jest tu. Te kilka elementów, o których ja wam powiedziałem, do rozważenia, żeby wy mogliście zrozumieć, że to nie prosto patrzenie, a jest wiele aspektów przejścia. Oni dają nam tylko jakby ogólny poziom wglądu w same zagadnięcie. Niemniej jednak oczy, oprócz aspektów patrzenia, jeszcze, jak powiedziałem na początku, mają możliwość emanacji z siebie, czyli rzucenia obrazów. I na tym etapie rozpoczyna się bardzo ciekawie. Dlatego, że wszystkie aspekty pasywnych odbiorów, nawet jeżeli one są aktywne, oni mają charakter bezinwazyjny. A za pomocą wzroku, który ma charakter aktywny i może rzucać obrazy na zewnątrz, to jest rodzaj patrzenia inwazyjnego. Ten rodzaj patrzenia czasami jest wykorzystywany na przykład przez uzdrowicieli, bądź osoby, które wyspecjalizowali się w tym rodzaju akurat wzroku, chociaż oni do końca nie nazywają tego.
u nich po prostu rozwinęła się, bądź od urodzenia była rozwinięta ta zdolność tak zwanego rzucania obrazu. Jest duża różnica między tym, że ja chcę coś zobaczyć, i drugim między tym, że ja chcę coś wyemanować z siebie. Jeżeli człowiek obarczony jakkolwiek jest strukturą ego, on nie ma szansy uruchomić wzrok emanujący, czyli inwazyjny. Wszystkie rodzaje wzroku będą kończyć się w granicach przestrzeni jego duchowej struktury i nie będą wychodzić poza to. A to znaczy, że w kreacji on nie będzie mógł uczestniczyć. Ja chcę, żebyście dobrze zrozumieli, kiedy my mówimy o pojęciu kreacji rzeczywistości, to nie oznacza, że ja umiem dobrze ustawić mieszkania, albo kupić ładne ubrania, bądź prowadzić pięknie biznes. To nie to, to daleko nie to. Aspekt rzucania obrazów, on wchodzi w granice nauk tajemnych, również w kabale. Wszystko to, co związane z obrazami rzucanymi, czyli wyłaniającymi, związane z bardzo wysokim poziomem czystości, gdzie ego zostało transformowane, chociażby po części, może nie w całości, chociażby po części. Co z tego wynika? A to wynika to, że znowuż taки, mówiąc o pojęciu duchowych wzroków, my przez oczy możemy emanować światło chochma. I teraz wam zostanie zrozumiane, dlaczego potrzebna jest czystość. Dlatego, że światło chochma, światło życia nie przejdzie przez oczy, jeżeli świadomość jest zabrudzona. Jeżeli świadomość jest obarczona własnym egoizmem. Jeżeli ona pogrążona jest w sprawy tego świata materialnego bardziej niż w duchowe i nie ma pomiędzy tym balansu. Wykorzystanie orchozer dla wzroku jak najbardziej. Wiele osób może z tego korzystać, ale wykorzystanie orchochmy i emanacja obrazu, wyłanięcie, to już aspekt tworzenia, czyli to już jest właściwość Stwórcy, kiedy on widzi i wszystko to, co on widzi, właśnie się odbywa. Ze swojego doświadczenia ja wam powiem tak, że nie jest prosto utrzymać ten rodzaj wzroku. Mało tego, on w ogóle nie zależy od mojego ja chcę, czy ja nie chcę. Żeby wywołać ten stan, ja nie muszę dbać o to, w jakim stanie znajduje się mój umysł, w dobrym czy złym. Ja nie muszę dbać o żadne inne aspekty. Ja muszę zadbać o to, żeby dopewnić wszystkie wyższe prawa do ostatniego punktu. Żeby nie było we mnie na ten moment niczego, co by w jakikolwiek sposób nie harmonizowało z wyższym prawem, czyli prawem opuszczenia świata. A to znaczy poziom przygotowania jest wysoki. Ale jest jeden minus w tym. Znaczy nie w samym wzroku, ale w tej rzeczywistości, w której my funkcjonujemy. I minus polega na tym, że nawet jeżeli człowieku udaje się wyłaniać z siebie obrazy i on może wpływać na rzeczywistość i kreować ją, to powracając do stanu zwykłej świadomości, pole magnetyczne Ziemi i pole magnetyczne, które wytwarzane jest przez ludzi otaczających, znowu wprowadza świadomość w zabrudnienia. Czyli trudność główna polega na przejściu od tego stanu zabrudzenia do poziomu czystości. Ale dla kabalistów to nie jest problem. Dlatego, że oni znają reguły utrzymania siebie w czystości.
i to, co nie jest wiadome zwykłym osobom, człowiek, który, podkreślam, prawdziwie zgłębia nauki kabalistyczne, bardzo precyzyjnie wie, w jakim stanie on musi przebywać, żeby z jego oczu zaczęły emanować obrazy. Obrazy, które mają charakter emanujący, również podzielony jest na poziomie sfirot, czyli siła ich emanacji i miejsce ich znajdowania są różne. Najniższe obrazy, które jest emanowane z poziomu Malchut, w prostym aspekcie, oni objawiają się na poziomie nasz świat. A od wyższe obrazy, czyli kiedy my podnosimy inne rodzaje sfirot, oni zaczynają objawiać się w przestrzeniach paralelnych wymiarów, wyższych światów, innych rzeczywistości. To znaczy, będąc na Ziemi, można zamanifestować obraz, który zacznie objawiać się na przykład, powiedzmy, na innej planecie, nawet w układzie naszego słonecznego. Taka manifestacja nie potrzebuje dużo siły, bo każdy myśli, że to dużo energii trzeba mieć. Taka manifestacja potrzebuje dużo czystości, od wewnętrznej czystości. Przypomnijcie słowa Baal Sulama, który mówił, im wyżej człowiek podnosi się po drabinie, tym bardziej jest jego sprawdzenie na grubość włosa. I od kiedy my zaczynamy zgłębiać się i wnikać w wszystkie te elementy, nam zostaje zrozumiane, dlaczego miara czystości sprawdzana na grubość włosa. Z tego powodu, że w niskich wibracjach, czyli na poziomie samej Malchut, najniższym poziomie nienaprawienia, człowiek nie jest w stanie zrobić nic. A zauważcie, my mówimy teraz tylko i wyłącznie o wzroku. My nie mówimy o innych cnotach, które również mają bardzo szeroką skalę rozprzestrzenienia. Mózg, który ma potężne aspekty wpływu, słuch, który rozprzestrzenia się nie tylko słuchaniem dźwięku naszego świata, ale również i innych aspektów, węch i tak dalej. To, co my znamy o życiu, jest bardzo, bardzo zawężone. Stąd na pierwszym etapie tych elementów poznawczych, to, co my powinniśmy uczynić, to bardzo głęboko przeanalizować swój wewnętrzny stan i odpowiedzieć sobie na proste pytania, czy rzeczywiście my chcemy otworzyć sobie boskie cnoty, bo oni będą się otwierać się. Czy to jest po prostu zabawka, którą ja chcę posłuchać, może coś osiągnę, a może nie. Jeżeli wewnętrzna decyzja rzeczywiście zapada do otwarcia boskości wewnątrz siebie, w tym momencie wiele dróg będzie otwierać się samoistnie. I powiedzenie, że przygotował Stwórca 400 000 światów dla każdej duszy, nie będzie czymś szokującym. Dlatego, że każdy z tych światów należy widzieć. Ze starych notatek my mówimy, możemy przeczytać, że awatary, wysokie duszy, które przybywały na Ziemi, posiadały tą zdolność bardzo rozbudowaną. Najczęściej wspomina się o Buddzie, który mógł widzieć 1000 światów i w każdy wgląd z każdego świata mógł wyciągać pewne rzeczy bądź wprowadzać określone zmiany, ale nie tylko. Wiele aspektów również jest na poziomie Nowego Testamentu odnośnie Jezusa, tylko żeby człowiek chciał to zobaczyć. Wiele o wzroku i o tych wszystkich zdolnościach, które my będziemy z wami zgłębiać, jest opisane w Torze,
Lecz my zaczynamy od samych siebie, czyli od systemu poznania. Na początek nam nie jest potrzebna informacja wypunktowana A, B, C, D. Nam jest potrzebne globalne, analityczne przewartościowanie swoich własnych umiejętności i pierwszym krokiem dopuszczenia, że coś takiego może zaistnieć. Rezonans obudzenia jako taki, on będzie szedł bardzo prosto. Nauczyciel, uczeń. Czyli to, co zostanie obudzone przez nauczyciela, obudzi się w uczniu. I więź ta, ona jest fundamentalnym aspektem rozwiązania. Samo z siebie to się nie obudzi. Po prostu sam człowiek nawet nie będzie wiedzieć, co on ma uruchomić i w ogóle czego oczekiwać. Stąd pierwsze kroki to jest przewartościowanie.